Dlaczego zgrabnie zrealizowany film studia Italdesign przerwałem w tak brutalny sposób, ujęciem bramy nieistniejącej już fabryki na Żeraniu i stojącego przed nią poobijanego Matiza? Znawcy tematu nie będą mieli problemu z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Projekt nadwozia tego produkowanego u nas popularnego samochodu narodził się w biurze, z którego pochodzi wiele ikon motoryzacji. Zapraszam Was na nietypowy odcinek z cyklu Nie samym kadem żyje człowiek. Sięgnijmy do źródeł i zobaczmy, co o koreańskim samochodziku z Żerania mówią sami Włosi, odpowiedzialni w największym stopniu za jego projekt. Studio Italdesign nie wstydzi się Matiza. Gdy na ich stronie wpiszemy frazę Matiz, znajdziemy kilka interesujących nas wyników. Zaczniemy od ID Cinquecento. W 1992 roku na zaproszenie samego Fiata włoskie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego zwróciło się do projektantów z prośbą o reinterpretację legendarnej 500 z lat 50. ubiegłego wieku, która miała być też następcą produkowanego u nas Cinquecento. Na targach w Turynie pokazano mały miejski samochód. ID Cinquecento było jedynie makietą na kołach, nie wyposażoną w napęd. Ale jedno bryłowe nadwozie przykuwało uwagę, szczególnie na tle innych koncepcyjnych wersji Cinquecento. Widzimy go tutaj po prawej. Zwróćcie uwagę nie tylko na jedno bryłowe nadwozie, ale także na kształt reflektorów tego konceptu. Zupełnie inne niż w seryjnie produkowanym Matizie. Kolej na Lucciole. I to nie w wykonaniu zespołu Mana. ID Cinquecento potrzebowało zaledwie roku, by na kolejnym salonie samochodowym, tym razem w Bolonii, pojawić się jako rewolucyjna, hybrydowa, kompaktowa, lekka i przyjazna dla środowiska Lucciola. Idealny samochód do poruszania się po mieście i, dzięki w pełni otwieronemu dachowi, do rekreacji. Ten jeżdżący już tym razem pojazd wykonany został z aluminium i materiałów nadających się do recyklingu. Ze względu na zastosowany napęd nie miałby problemu z wjazdem nawet do współczesnych stref czystego transportu. Wyposażony w dwucylindrowy silnik diesla o mocy 5,5 kW oraz dwa silniki elektryczne umieszczone w tylnych kołach, każdy o mocy 7 kW, mógł osiągnąć prędkość 100 km na godzinę, a jego zasięg określony został na 8 ciągłych godzin jazdy przy użyciu systemu hybrydowego lub 50 km przy użyciu wyłącznie napędu elektrycznego. Koncepcja okazała się zbyt rewolucyjna dla biurokratów z Fiata i projekt powędrował do szuflady, by dać początek koreańskiemu Daewoo Matiz. Czy to powód do wstydu? Jak wspomniałem, szefowie Italdesign najwyraźniej tak nie uważają. Na ich stronie czytamy, że ten samochodzik stworzony na bazie Luccioli zrewolucjonizował segment kompaktowych samochodów przeznaczonych do użytku miejskiego. Matiz, kompaktowy minivan, zdecydowanie zrewolucjonizował samą koncepcję miejskiego auta, bowiem przy długości niespełna 3,5 metra i szerokości niecałego 1,5 metra zaoferował przestrzeń dla 5 pasażerów, dał im 5 drzwi i zapewnił też możliwość przejścia testów zderzeniowych, o czym jeszcze będzie w tym filmie. Dodam, że w Japonii zdominowanej przez kejkary i kejwany takie gabaryty pojazdu nie są niczym niezwykłym, ale testy zderzeniowe nie wypadają w ich przypadku ciekawie, bo kierowca bardzo często siedzi w zasadzie w strefie zgniotu. W każdym razie to Italdesign przeprojektował tak nadwozie Luccioli, jak i jej wnętrze, aby spełnić oczekiwania koreańskiego zleceniodawcy. Chyba z powodzeniem, skoro w ciągu 10 lat sprzedano ponad 2,5 miliona egzemplarzy Matiza, a jego wersje rozwojowe produkowane są nadal. Czy Matiz ma szansę zostać kiedyś cenionym klasykiem lub kultowym samochodem? Moim zdaniem tak, ze względu na swoją historię. Od ID do Daewoo powstał przecież jako włoski concept car, a skończył jako europejskie wcielenie japońskiego kei-cara skonstruowanego przez Koreańczyków. W klasie miejskich samochodów zaoferował naprawdę zupełnie nową jakość. Znaczenie ma także fakt, że jest to drugi i zarazem ostatni małolitrażowy samochód produkowany przez żerańską FSO. Drugi, bo pierwszym była oczywiście Syrena, zanim trafiła na zesłanie do fabryki samochodów małolitrażowych. Podobieństw między tymi samochodami jest wiele. Oba były przedmiotem żartów, często niewybrednych. Dla wielu Polaków były obiektem marzeń, a potem także pierwszym w życiu samochodem. A od strony technicznej oba napędzane były stosunkowo małymi, 3-cylindrowymi silnikami o zbliżonej pojemności.
Oba miały napęd naprzód. Oba pozwalały na wygodne podróżowanie 4 dorosłym osobom, chociaż rejestrowane były na 5 osób. I oba miały specyficzny kształt nadwozia. I nawet jeśli na masce zamiast znaczka FSO, popatrzcie na materiał z Muzeum Skarb Narodu, nawet jeśli zamiast znaczka FSO ma majtki, to pod maską na tabliczce znamionowej owo FSO oczywiście znajdziemy. Dla mnie okazało się to mieć znaczenie, bo lubię rzeczy wyprodukowane w Polsce. Polecam inne filmy na tym kanale. Matiz, jaki jest, każdy widzi. Zastanawiam się czasem, czy jestem jedyną osobą, która wcześniej w ogóle nie jeździła Matizem. Kogo nie pytam, ten albo kiedyś miał Matiza, na przykład jako pierwszy nowy samochód, albo kiedyś miał przynajmniej okazję nim jeździć, na przykład jako służbowym pojazdem. Zdarzają się też wspomnienia związane na przykład z zapisywaniem się na listę w konsorcjum Autosystem, aby kupić to autko korzystnie w systemie ratalnym. Na filmie może tego nie widać, ale zewnętrzne blachy wydają się bardzo delikatne, poddają się pod naciskiem dłoni, na szczęście wracają do pierwotnego kształtu. Można to zobaczyć na szorcie, link powyżej. Zapraszam do wnętrza i przyjrzymy się, zaczniemy od pedaliery. Miejsca jest dość, na tyle dużo, żeby można było, nie przeszkadzało w spokojnej jeździe, a dodatkowo pedały są na tyle blisko, że ktoś o bardziej sportowym zacięciu, na przykład do konkursowej jazdy z samochodem sportowej, można naciskać 2 pedały jedną stopą. Gaz z hamulcem i sprzęgło z hamulcem. Dźwignia zmiany biegów wysoka, więc intuicyjnie do niej sięgamy. Biegi przełożenia wybiera w miarę precyzyjnie. Więcej na ten temat będzie w części filmu, w której zaproszę Was na przejażdżkę. Na konsoli środkowej małe zagłębienie na jakieś drobiazgi monety, zagłębienie na kubek. Patrzymy wyżej, no to oczywiście gniazdo zapalniczki i śmietniczka. Pod miejscem na radio mamy dość przestronny schowek, do którego zmieszczą się na przykład płyty CD i bez problemu wchodzi też smartfon. Panel wentylacji, tam zaślepka od klimatyzacji, której nie ma. Nie jest to jedyna zaślepka w tym samochodzie. Są 2. Ta pierwsza jest malutka, natomiast ta druga od poduszki powietrznej, której tutaj nie ma, jest chyba największą zaślepką, jaką spotkacie w osobowym aucie. Poniżej jest zamykany schowek, jedyny zamykany schowek w tym samochodzie. Zamiast tej zaślepki na poduszkę też mógłby być. W bogatszych wersjach boczki są tapicerowane, a tu dodatkowo znajdziemy miejsce na dźwignię do regulacji zewnętrznych lusterek. A na podszybiu umieszczony elektroniczny zegar. Oszczędności widać też po odsunięciu daszków przeciwsłonecznych. Lusterko jest tylko przed miejscem pasażera. Manetki pracują tak jak w japońskich samochodach, ale tylko lewa pozwala na obracanie. Prawa, która jest poświęcona jedynie do obsługi wycieraczek, nie obraca się. Do przodu, do tyłu to jest włączenie przedniej wycieraczki przedniej szyby, tylnej szyby, no a oprócz tego góra-dół reguluje nam prędkość wycieraczek. Zestaw wskaźników to praktycznie skuter. Kontrolka check engine zapala się zawsze na samym początku po przykręceniu i dobrze jak gaśnie, wtedy spokojnie możemy uruchomić silnik. Mamy też kontrolkę pasów bezpieczeństwa, które nie mają regulacji. Oszczędności na każdym kroku. Szyby na korbkę, schowek tylko w bocznych drzwiach kierowcy. Można jeździć z zimnym łokciem, jak w maluchu. W drzwiach pasażera już schowka żadnego nie mamy. Można coś skitrać pod fotelem pasażera. A przydałaby się tam jakakolwiek szufladka. Na suficie uwagę zwraca to przetłoczenie. To nie jest tylko wybrzuszenie w tapicerce. Pod spodem jest tak jakby pałąk. Fragment wzmocnienia, jest kilka wzmocnień w tym nadwoziu, które widać na tym rysunku. Jest to skan z książki Krzysztofa Bujańskiego, wydanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Tutaj mamy dźwigienkę otwarcia wlewu paliwa w bogatszych wersjach. Wszystkich powyżej front była jeszcze dodatkowo druga dźwigienka, która pozwalała otworzyć od wewnątrz maskę. Która pozwalała od wewnątrz otworzyć klapę bagażnika. W tym modelu tego nie ma. Klapę bagażnika otwieramy kluczykiem. Ale już maskę otwieramy elegancką dźwigienką. Nawet nie trzeba specjalnie sięgać, gmerać gdzieś pod deską rozdzielczą. Graty dają radę.
Nie wiem, ktoś się chyba wyżywał na tym egzemplarzu Matiza jakimś śrubokrętem tutaj na masce. Krótki drucik, krótki pręcik do zablokowania i podtrzymania i ujawnia nam się, naszym oczom, ta niesamowicie wielka jednostka napędowa o nieposkromionej mocy. Silniczek jest na tyle niewielki, że można go w zasadzie nakryć dłonią. To nie żart. Ale dostęp do większości elementów eksploatacyjnych jest bardzo wygodny. Kolektor i przepustnica z tworzywa. Matiz nie lubi gazu. Tam widać wzmocnienie, rodzaj takiej poprzeczki łączącej kielichy Macpersonów, elementów zawieszenia przedniego. Popatrzcie na ten akumulator. Gdy go zobaczyłem po raz pierwszy, to prawie parsknąłem. Trzeba uważać, żeby oczywiście nie zewrzeć obu zacisków dłonią. Tam widzimy filtr oleju. Nie no, dostęp generalnie do obsługi tego silnika naprawdę nie jest utrudniony i pod tym względem przypomina malucha. A tutaj coś, co dla mnie, jak wspomniałem, ma znaczenie. Ten samochód został wyprodukowany na żeraniu w fabryce samochodów osobowych. Siadanie za samym sobą. Już tutaj widać, że otwór drzwiowy jest wąski, wąziutki, ale miejsca nad głową nadspodziewanie dużo. Wsiada się wygodnie, denerwuje taki blaszany, tandetny dźwięk zamykanych drzwi. Miejsce jest, nie wbijam specjalnie kolan w fotel, ale z tyłu Matiz jest wąski, naprawdę. Jeśli siedzę z tyłu, dotykam bez problemu, bo mogę, siedząc w środku, spokojnie odkręcać szyby. No i nie tylko siedząc w środku, siedząc z przodu mogę zrobić dokładnie to samo. Ale z tyłu nie polecam jednak wozić nikogo, bo tego miejsca za dużo nie jest. Niby jest strefa kontrolowanego zgniotu, ale popatrzcie, no niezbyt wielka. Zabiorę Państwa na krótką przejażdżkę Matizem. Ten film realizuję inaczej niż typowe filmy kadowskie na moim kanale. Troszeczkę postanowiłem pobawić się w dziennikarza motoryzacyjnego, którym kiedyś no lata temu byłem. Jestem ciekaw po prostu, czy rzeczywiście nakręcenie filmu o jakimś pojeździe, o samochodzie jest dużo bardziej pracochłonne niż to, co robię, przypuszczam, niż to, co robię na tym kanale najczęściej. Przypuszczam, że tak. Matiz został wyposażony w kontrolkę zapiętych pasów. Dotyczy to tylko fotela kierowcy. Szczęśliwie nie ma brzęczyka akustycznego sygnału zapiętych, niezapiętych pasów. Preferuję taką opcję. Tam mi ktoś pomachał, no w końcu jest się znanym youtuberem. Ja będę musiał to wyciąć. Straciłem wątek. Jaki jest Matiz? Matiz jest mały, ale w środku cholernie funkcjonalny i powiem szczerze, że jest samochodzikiem pod tym względem bardzo pozytywnie zaskakującym. Pod wieloma innymi względami też. Dynamika bardzo przyzwoita, zwłaszcza gdy podróżujemy w pojedynkę. Dwie osoby też daje radę. Jeśli zapakujemy 20 bloczków betonu komórkowego na tył, również nie jest najgorzej, on sobie radzi. Przynajmniej ten egzemplarz jest porządnie dotarty, ma 158 000 km przejechane w tej chwili na liczniku. Pamiętajmy o tym, że to jest silniczek, który ma niecałe 800 cm3 pojemności i generuje około 50 koni. Sprawdzę dokładnie te dane i Państwu powiem. Ciekawostką jest to, że jest to silnik, jednostka napędowa wywodząca się z Suzuki Alto, czyli japońska technika, ale o tyle interesująca, że konstruktorzy przewidzieli możliwość wykonywania naprawy głównej w tym silniku z wykorzystaniem nadwymiarowych tłoków. Innymi słowy, przewidzieli, że można będzie jeździć tym autkiem do upadłego. Wydaje mi się, że byli troszeczkę zbyt optymistycznie nastawieni. Wadą Matiza były korodujące blachy. Ten egzemplarz pod tym względem jest wyjątkowy. Mimo że zgniły mu lekko zewnętrzne poszycia progów, to cała reszta nadwozia trzyma się w kupie. Czy nie można tego zbić?
pamiętać po swoich ulubieńcach. Przecież to zaraza. Nie pamiętam, w którym momencie narracji byłem, w chwili, kiedy spadła mi kamerka. Właściwie odczepił się od tablicy uchwyt. Cóż, mówiłem chyba o... Nie pamiętam, o czym mówiłem. Okej, mam. Mówiłem o wnętrzu zdominowanym przez tanie plastiki, proste materiały wykończeniowe, brak pełnych obić tapicerskich. Tutaj też na boczkach nie mamy tapicerki, tylko jest tworzywo, plastik. Deska rozdzielcza, plastik, ale ono jest na tyle dobrej jakości, że nie trzeszczy, pomijając brzęczące trzecie światło stop z tyłu, które potrafi wpadać w straszliwy rezonans. Natomiast generalnie ten egzemplarz jest stosunkowo sztywny. Prawdopodobnie ze względu na to, że blacharsko nie jest w najgorszym stanie. Zobaczymy, czy teraz uda się zademonstrować Państwu jeszcze jeden element, jeszcze jedną z zalet Matiza. Bardzo niesamowitą zwrotność tego auteczka. Chyba się uda. Proszę bardzo. I pędzimy dalej. Zmiana biegów realizowana jest dość wysoką dźwignią. Ten lewarek jest całkiem spory, dzięki temu jest blisko naszego kolana. Łatwo, intuicyjnie do niego sięgniemy. Sama zmiana biegów, mechanizm zmiany biegów oparty jest na dwóch linkach. Że chyba doszedłem do ładu wreszcie z mocowaniem kamerki, ale nie uprzedzajmy faktów. Jak wspomniałem, w tym egzemplarzu stosunkowo sztywne nadwozie w dobrej kondycji blacharskiej sprawia, że te plastiki nie mają powodu do tego, żeby trzeszczeć. Nadwozie jest dość sztywne. No dobrze, ruszamy. Matizem da się jechać dynamicznie. Przeszkadza w tej dynamicznej jeździe brak obrotomierza. Sam silnik jest dość elastyczny. Śmieję się, że nie nagram tego wideo w końcu. Sam silnik jest dość elastyczny. Można jechać na trzecim biegu 30-40 km na godzinę. No wtedy, żeby przyspieszyć, to warto zredukować, ale kultura pracy tej przysłowiowej jednostki napędowej od kosiarki jest jednak japońska. To jest dobry silnik. Przejechałem tym egzemplarzem na razie niewiele ponad 300 km i średnie zużycie paliwa przy dynamicznej jeździe jest w granicach 5,5 litra przy zmiennym cyklu i na mieście, i w trasie. Dobrze, teraz troszeczkę popędzimy, bo będziemy mieli okazję wbić na autostradę. Jak Matiz prowadzi się w zakrętach? Ano jest wysoki, wąski, w związku z czym funduje nam przechyły nadwozia. Niebezpieczeństwo pojawi się, jeśli uderzymy w coś bokiem opony przy szybko pokonywanym zakręcie. Wtedy nieprawdopodobnie, tylko na bank przewrócimy ten samochodzik. Ale z testu łosia Matiz wyszedł naprawdę obronną ręką, o czym możemy przeczytać chociażby w artykule umieszczonym w tygodniku Motor w 1998 roku, a nie jest to oczywiste w przypadku samochodów tej klasy. Testy Euro NCAP też wypadły dla Matiza nie najgorzej, zwłaszcza w porównaniu z jego konkurentem rynkowym, czyli z Fiatem Seicento. Prawdopodobnie jest to konsekwencja wykorzystania w szerokim zakresie oprogramowania nie tylko do projektowania, ale także do analiz inżynierskich. Koreańczycy korzystają z własnego oprogramowania tego typu, ale przy Matizie pracowali również specjaliści z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że korzystali z oprogramowania, które jest dostępne w ofercie patrona mojego kanału firmy CamDivision. Link powyżej. W tej chwili jest 100 km na godzinę na liczniku. Rozpędzamy się dalej na 5. biegu. No to autko jedzie. 120 km na godzinę. To jest moim zdaniem taka prędkość, która pozwala, jeszcze nie męczy, a jazda jest w miarę komfortowa. Teraz jest 130 na godzinę. Rozpędzimy się do tych 140. Więcej na autostradzie nie można, poza tym za szybko jadący Matiz prowokuje też innych kierowców do niebezpiecznych zachowań. Trzeba w końcu udowodnić, że
A jakiś głupi Matiz nie będzie nas wyprzedzał. No dobrze, mamy 100. Mamy 100 na 5. biegu. Do Lubelskiej mamy 3 km. No to sprawdzamy elastyczność. Lecimy. Na 5. biegu. Jest 120. Teraz zaczyna być z górki, to zaraz będzie to 140. Autko jest wrażliwe na boczny wiatr i niestety w środku jest głośno. Teraz nawet bujnęliśmy się troszeczkę więcej niż 140 na godzinę. Wiem, o czym mówiłem, o zmianie biegów. Realizowana wysokim drążkiem zmiany biegów. Biegi wchodzą precyzyjnie, ale ten egzemplarz miał wymieniane linki, bo sterowanie między dźwignią, drążkiem zmiany biegów, a skrzynią biegów realizowane jest za pomocą 2 linek i to troszeczkę, może sprawić problemy. Zdarzyło mi się raz w czasie tych 300 km, że jechałem dość wyboistą drogą, na której Matiz podskakiwał, ja w tym czasie zmieniałem biegi i doszło przez moment do zakleszczenia dwójki. Przypuszczam, że chodziło właśnie o jakąś niedokładność w pracy mechanizmu zmiany biegów. Ale poza tym naprawdę nie jest źle. A, Matiz bez problemu poradził sobie z testem łosia, czego nie udało się Mercedesowi A-klasie. Jeszcze kilka słów może o tym egzemplarzu konkretnym. Jest to najuboższa wersja Friend. Wyposażenie dodatkowe to chyba tylko ogrzewanie tylnej szyby i wycieraczka tylnej szyby, chociaż może było w standardzie, sprawdzę. Nie ma pełnej tapicerki na drzwiach, nie ma wspomagania kierownicy, nie ma nawet zegarka, który podobno w opcji kosztował jedynie 50 zł jako wyposażenie dodatkowe. Ale to auto dzięki temu ma swój urok. Gołe blachy kojarzą mi się z małym Fiatem, szerokość nadwozia zresztą też, bo przyznam się szczerze, że przesiadka z Voyagera, jego jednobryłowego nadwozia, do takiego maleństwa, też z jednobryłowym nadwoziem, też z tym wrażeniem stylu forward cab, bo do przedniej szyby naprawdę jest dość daleko. O, teraz sięgnąłem do końca deski rozdzielczej i podszybia. Ten samochodzik naprawdę może się podobać i doskonale rozumiem, dlaczego zrobił w swoim czasie aż taką karierę i sprzedał się w takiej liczbie egzemplarzy. Muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że podobno we Włoszech sprzedawał się lepiej niż Seicento. Włosi wiedzieli, że to jest włoski projekt. Włoski design, japońska technika, koreańska konstrukcja i żerańska produkcja. Matiz z DU FSO Motor Spółki Akcyjnej. Rocznik 2001. O tym, że Matizem da się przewieźć na przykład bloczki budowlane, worki z zaprawą, już wspominałem. Udało się nim przewieźć także łóżko z IKEA, oczywiście w pudełku. Tylna klapa otwierana kluczykiem. Po złożeniu tylnego siedzenia, tutaj problem i idiotycznym rozwiązaniem jest wyjmowanie zagłówków. Bez śrubokręta albo scyzoryka czy czegoś ostrego się nie obejdzie. Po złożeniu siedzeń nie ma problemu, żeby przewieźć Matizem nawet dłuższe, gabarytowo do 2,5 metra długości przedmioty. Oczywiście pozostaje kwestia szerokości tych przedmiotów, no ale tutaj
pozostaje troszeczkę czasem po prostu pokombinować. Kanapa tylna jest dzielona niesymetrycznie, można złożyć jej większą część. Podoba mi się to, że tył oparcia wykończony jest blachą. Tylna półka niestety połamana, natomiast gdy wiozłem bloczki, też udało się je zapakować do samochodu do linii okien, czyli mieściły się pod tą nieszczęsną tylną półeczką. Automotor Sport. Kawał historii. Weszło. Paczka o długości 2,5 metra też powinna wejść. W najgorszym razie oprze się ją po prostu o deskę rozdzielczą. Może przedniej szyby nie wybije. Prowadzenie go nie daje może aż takiej frajdy jak jazda polonezem. Ale fakt, że jest to właśnie ta najuboższa wersja, pomijam podobieństwo do małego Fiata, o którym wspomniałem, ale fakt, że jest to najuboższa wersja sprawia, że jest mało rzeczy, które mogą się psuć. Co było popsute? Spryskiwacz przedniej szyby. W tej chwili działa bez problemu, a pompka spryskiwacza kosztowała mnie 7 zł i około pół godziny pracy potrzebnej do wymiany tej pompki. Okazało się, że nie trzeba wcale wyjmować zbiorniczka płynu, wystarczyło dostać się do niego przez prawe nadkole i był dostęp do pompek spryskiwaczy. Ta ubogość wyposażenia przekłada się właśnie na taniość napraw i ktoś, kto na przykład poszukiwał siłowników szyb elektrycznych do Poloneza Plusa, ten wie, co mam na myśli. Komplet takich siłowników, który ostatnio widziałem na Allegro, bo w Polonezie Syna mamy ten problem, że jedna strona jeszcze działa, ale na drugą na razie założyliśmy korbkę. To komplet takich podnośników do Poloneza kosztuje więcej niż zapłaciłem za ten samochodzik. I to dużo więcej. Kolejną zaletą jest to, że w zasadzie można go obecnie zostawić otwartego gdzieś i niespecjalnie się przejmować tym, czy ktoś go nam ukradnie, czy nie. To jest bardzo tani samochód. Matizem nie jeździ się tak przyjemnie jak Polonezem, jeździ się inaczej. Tą przyjemność człowiek czerpie, gdy zatrzymuje się, musi zaparkować w ciasnym miejscu albo jedzie do miasta i szuka miejsca do zaparkowania. Wtedy satysfakcja i banan na twarzy gwarantowana. Pod dystrybutorem paliwa też. To jest silniczek, który nie widział gazu i on gazu raczej nie zobaczy. Niektórzy mówią, że gaz, panie, gaz to jest do kuchenki. W każdym razie Matiz jeździ na benzynie w tej chwili E10. Ostatnio DU, FSO na stronach spółki, która w sumie cały czas jakoś funkcjonuje. Dokładnie nie wiem jak, nie sprawdzałem. Trochę mnie to boli i nie dotykam tego. Można było przeczytać, że niezalecane jest używanie paliwa E10 do tych silników. To nie jest prawda i polecam tutaj lekturę ostatniego wydania Automobilisty, gdzie właśnie jest o dodatkach, o biokomponentach, dodatkach alkoholowych do paliw. Te silniki dają radę. Matizik w tej chwili jeździ właśnie na tym paliwie. Wspomnę o dzielności terenowej tego autka. Naprawdę sprawdza się i zgrabnie pokonuje na przykład brody, a ponieważ zarówno kolektor ssący, jak i przepustnica, cały układ zapłonowy i elektronika sterująca wtryskiem wielopunktowym umieszczone są wysoko, nie jest narażona na zalanie przez wodę przy pokonywaniu kałuż. To chyba wszystko. Wydaje mi się, że udało mi się specjalnie, nie męcząc się, nakręcić film o Matizie. A to, że nie ma wspomagania kierownicy, to naprawdę nie jest problem. I mówi to ktoś, kto jeździł Voyagerem z uszkodzonym
z pomaganiem kierownicy. Dzięki.